Czy już zdecydowałeś, czego chcesz? Jeśli nie, to nie przechodź do kroku drugiego. Obejrzyj wideo o kroku pierwszym. Jeśli tak, to super. Możemy przejść do kroku drugiego. A krok drugi to przystąp do działania. Tylko jak? Powtórzę się. Spontan lepiej wykluczyć. Będzie marnotrawstwem sił, czasu i pieniędzy. Przed przystąpieniem do działania takiego stricte trzeba wykonać kilka zadań, ale bardzo istotnie wpływających na osiągnięcie lub nie sukcesu. Zadanie pierwsze to wypisz na kartce, pamiętaj o tym połączeniu ręki i głowy, wypisz na kartce 25 powodów, dla których chcesz zrobić to, co chcesz zrobić. Dlaczego to jest dla Ciebie ważne. Na pewno usiądziesz nad kartką i wypiszesz 1 lub 2, a potem będzie pustka w głowie. Wiem, jak to jest. Mimo to próbuj dalej. Zobaczysz, że się da. To ważne, aby mieć ich przynajmniej 25 i to na kartce, po to, abyś mógł do nich wrócić i na nowo wzniecić motywację, kiedy najdą Cię chwile zwątpienia. Kiedy znowu przeczytasz te 25 powodów i przypomnisz sobie, po co w ogóle zaczynałeś, to pójdziesz dalej, zamiast się wycofać. U mnie cel brzmi: chcę się pozbyć stanu zapalnego, nie usuwając zęba. Te 25 powodów będzie moją tarczą obronną. Gdy ogarną mnie wątpliwości, na przykład boję się dentysty, ojeju, będzie bolało, rany, ile to będzie kosztowało. Ale wtedy, gdy przeczytam te 25 powodów i przypomnę sobie, dlaczego to dla mnie ważne, dlaczego tego chcę, to odrzucę te wątpliwości. Zadanie drugie. Zapisz cenę, jaką będzie trzeba za to zapłacić, bo nic nie ma za darmo. Taką ceną mogą być oczywiście pieniądze, bo tu będzie trzeba zapłacić w moim przypadku za wizytę u lekarza, za leczenie, za lekarstwa, ale może to też być czas, bo będzie się trzeba jakieś wyrzeczenie podjąć, z czegoś zrezygnować, albo po prostu zwolnić się z pracy, czy nawet urlop wziąć, żeby dojechać do tego lekarza. Oprócz czasu również na przykład ból, ale on i tak jest. Może boleć po leczeniu, ale w sumie i tak jest. Zadanie trzecie. Co Ci będzie potrzebne? To też najlepiej zapisz na kartce, żeby tam w ferworze walki i zmagania się z dojściem do celu, żeby to Ci nie umknęło, bo co Ci będzie potrzebne oprócz pieniędzy i czasu, może być też potrzebna jakaś logistyka. Na przykład w przypadku, tak jak moim dentysta, wypadł do dentysty, jeśli na przykład Ty mieszkasz, bo to używam tego przykładu, ale na przykład jeśli nie mieszkasz w innym mieście, będziesz musiał dojechać na wizytę, to ważny jest środek transportu, oprócz czasu i pieniędzy. Środek transportu, czy samochodem, czy pociągiem, czy autobusem, czy musi ktoś z Tobą pojechać, czy może nocleg będzie trzeba ogarnąć. Zadanie czwarte. Określ ramy czasowe. Jak długo będzie to wszystko trwało? Czy to będzie jednorazowa wizyta, czy to będzie trwało tydzień, czy to będzie trwało miesiąc? Ile czasu dziennie będzie trzeba na to poświęcić, na przykład wyjść z pracy do lekarza, czy właśnie dojechać. Na przykład u mnie wizyta na ostrym dyżurze nie rozwiązała problemu. Już wiedziałam, że on jest skomplikowany i że muszę się udać do innego specjalisty i na tą wizytę musiałam czekać 3 tygodnie. No a stan zapalny w takim okresie może się pogorszyć. No to skontaktowałam się z lekarzem, żeby się dowiedzieć, co zrobić, żeby dotrwać do tej wizyty i nie pozwolić na rozwinięcie się tego choróbska. Ponieważ na wizytę musiałam czekać 3 tygodnie, to założyłam sobie jeszcze bufor. W sumie założyłam sobie 10 dni na wizytę i ewentualnie jakieś komplikacje, jakieś dodatkowe atrakcje po wizycie. Założyłam 10 dni. Zadanie piąte. Określ datę rozpoczęcia. Czy możesz to odłożyć? Czy może musisz to odłożyć, poczekać? W następnym wideo opowiem o tym, jak się zabrać do kroku trzeciego, czyli obserwuj, co się sprawdza, a co nie. Pozdrawiam i do zobaczenia.